Jest. Nie, ładny. Ładny. Bęk, łowimy dalej. Siemano mordeczki. Hello, hello Emma. Witamy Was w ten piękny majowy dzień. Zaczynamy sezon. Zaczynając sezon również startujemy z nową serią materiałów splecioną od zera. Dzisiaj jesteśmy z naszymi łódkami, które prezentowaliśmy na wcześniejszym materiale. Były testowane na wodzie. Dzisiaj będą testowane podczas łowienia ryb. Wróciliśmy nad Bóg. Chcemy sprawdzić, czy potrafimy nadal tutaj łowić. A przy okazji wprowadzimy Was w te wszystkie rzeczy, jak zaczynać swoją przygodę ze spinningiem. Także dla tych osób, które już spinningują jakiegoś czasu, może też być trochę cennych informacji, ale chcemy stworzyć taki materiał dla ludzi, żeby mieli te wszystkie podstawy. Zaczynamy, czyli zaczniemy od żelastwa, bo każda przygoda ze spinningiem powinna się zaczynać od żelastwa. Jeśli chcemy przechodzić przez wszystkie te etapy wędkarstwa tak, jak to powinno wyglądać, bez dróg na skróty, zaczynamy żelastwo, czyli obrotówki, wahadła, i pokażemy, jak tym łowić, gdzie szukać ryb. Nie było nas tu kilka lat, zobaczymy, co się dzieje, a przy okazji nasze nowe łodzie. Po pierwszym wodowaniu mówiliście nam już, widzieliśmy w komentarzach, że lepiej by było dać 3 beczki, byłaby bardziej stabilna. Chodziło nam o to, żeby zrobić łódkę bardzo mobilną, a 3 weszłaby nam na styk, podejrzewam, tutaj z 3, ale już tak, w pojedynkę nosić byłoby to ciężko. No i też ludzie, którzy transportowaliby to kombiakami czy zwykłymi osobówkami, mieliby z tym problemy. Tu nie będzie problemów żadnych z transportem. Tak naprawdę, jakby ktoś chciał, to może z tym wejść nawet do autobusu. O. Jest już przygotowana łódka, oklejona. W jedną osobę można spokojnie sobie to zrobić. Zamysł był taki, że taką łódkę można cały czas wozić na samochodzie. Mamy godzinę, 2 wolne, jedziemy, zrzucamy, łowimy z powrotem, wrzucamy to na samochód i się niczym nie przejmujemy. Oczywiście można zrobić 3, ale podejrzewam, że 3 i więcej to są to rzeczy, które powinny być stacjonarnie stosowane. My taką łódkę kiedyś mieliśmy większą. Możecie zobaczyć, jak tutaj łowiliśmy wcześniej. A my już w następnym wyjściu widzimy się na wodzie. Spokojnie, spokojnie, k***a. No, pierwszy szczupaczek. 53 cm jakiś ma. Niewiele większy. Masz ten pistolecik? Trzyma się numerek 551. Ładnie, poszedł delikatnie. No, jestem dzisiaj z dzisiejszego dnia zadowolony. Ewidentnie pasuje im dzisiaj blacha. Tak jakby ktoś miał wątpliwości, jak sprawuje się łódka,
to idę teraz pod prąd rzeki, wypłynąłem na rzekę i pod wiatr jednocześnie. Tu jest bardzo fajne miejsce przede mną, świeżo wstające trzcinki, często przy niskim stanie wody właśnie szczupaki, które nie wejdą albo już wyszły ze starorzecza, ustawiają się w tych trzcinkach. Dojście tu jest dość ciężkie, w zasadzie dojścia z brzegu nie ma, tylko środek pływający, jest tu płytko, więc większość osób omija to miejsce. Ryby stoją głównie w samej trzcinie, więc trzeba będzie przy trzcinie prowadzić. Będzie sporo zaczepów. Stanę gdzieś tu przy pierwszej trzcince, przycupnę i zacznę pod prąd odrzucanie, tak żeby nie spłoszyć, żeby nie przepłynąć tym rybom nad głowami, bo to jest ważne. Jak się przepłynie takiej rybie nad głową, to jest przynajmniej 15 minut, zanim ona z powrotem będzie do złowienia. No się przepłoszy, przestraszy, musi o tym zapomnieć. Szczupak ma bardzo krótką pamięć, jeśli chodzi o takie zdarzenia. W 15 minutach zapomni raczej. Dobra, sądujemy. Sonda w dół. Sporo. Ponad metr grubo. Kotwica idzie do wody. Ja mam dość grubą plecionkę. O to chodzi. Grubą plecionkę, żeby wyrywać z tej trzciny te przynęty jednak. Dobra, i tu zwolnimy. To jest potencjalny strzał. Parę rzutów, nie będę siedział. Aż poszło z roli. To nie wiem, czy to nie było po rybie, czy tu nie jakiegoś lechona nie najechałem, bo to jest właśnie w maju, to tu lubią lechony grasować też. Dobra. Oj. Piękny rzut. Piękny. Tak, ale są świeże pałki, ale właśnie to jest to. Dociąga 14, Hype Tackle i radzi się z pałeczkami wiosennymi. Gdybym miał tutaj inną plecionkę, 10 cienką, jaką powinienem mieć do tego zestawu, to raczej miałbym już po przynęcie. Dobra, przemieszczam się dalej. Dobra, teraz pokażę Wam, jak łapać tutaj w tamtą stronie płynny nurt, jak łapiemy na blachę. Nie trzeba rzucać przy samej burcie, bo jak tutaj to jest to ryzykowne. Nurt i tak ją zniesie pod samą burtę, także rzucam blachę, czekam aż przynęta opadnie i delikatnie zaczynam zwijać i robię przerwę. Niech ona znowu opadnie, dojdzie do dna. No i znowu zwijam. Czekam aż opadnie. Opadła. Blacha jest fajna, bo praktykuje w opadzie. Że parę podwinięć. Tyk. Parę zwinięć. Hop. 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 Jest to podobne do łowienia z opadu. Nurt sam tak naprawdę buja blachę, także ona w opadzie pięknie pracuje. Pięknie, to jest plus blachy, że ona leci po prostu daleko. Co my tu mamy? Szczupaczek. Zmieniłem na fluorokarbon i jest szczupak. Tak jak myślałem. Cała blacha zażarta. Żeby nie przyciął fluorokarboniku. Chodź do mnie. O, mam cię. Pięknie. Chodź, dobra. Zrobimy taki patrol. Tak zwaną zmyłkę, kobyłkę. O, przeszedł. Nie będę go kładł teraz między nogi. Jak postępować z rybą? Nie można ją kłaść na mokre, bo jak się położy na mokrą rybę, to ona zacznie wariować. Dlatego teraz ją trzymam między nogami. Odpinam blaszkę i z powrotem wyciągnę. Dobra, taka rybka standardowa, rybka nasza mazowiecka. Esox, jaki występuje na Mazowszu.
No, koleżko. Teraz będzie prawdziwy test łódki. Przeprawiam się na drugą stronę Bugu. Tam jest taka woda jak na Wiśle. I to będzie test, czy łódź sprawdzi się na wiślanych wirach, jak to mówił Sebastian Kowalczyk. Zrobię sądowanie. Lepiej. Ponad 2 metry jest na pewno. Ale już tu jest silny nurt. Ja pierdzielę. O, ale teraz złapałem. Hardkorowa przeprawa. Jeszcze wiatr do tego, nie? Hardcore. I to bardzo. Piękne miejsce. Sonda pójdzie w dół, sonda idzie w dół. Nie ma tragedii tutaj. Tu na wejściu. Zobaczę zaraz, jak tam głębiej jest. Tak tu jest. Że tak teraz Bóg wygląda w tym roku. Zobaczmy, czy stanę. Co się wydarzy, jak stanę teraz. O! No to jest właśnie to, łowienie wspomnieniami. Dobre wspomnienia z tego miejsca, ale niestety, o, taka płycizna, rzeka zmienia się cały czas. Dlatego do godziny 15 przeznaczam czas na obskoczenie wszystkich potencjalnych miejscówek, a po 15 wybiorę najlepsze miejsce i tam będę się kręcił już do wieczora. Pierwsza połowa dnia już za mną. Co, sprawdzona jest woda dosyć dobrze. Teraz w drugiej części dnia, jeszcze przy takiej lampie jak teraz, spróbuję połowić okonia. Może dobiorę jakieś mniejsze przynęty tutaj z samochodu. Jakieś mniejsze wirówki może się uda znaleźć. Rybka jest, nie ma jej może super za dużo, ale jak się przyłoży, to idzie się wymęczyć. Jeszcze sprawdzę kilka innych met świeżych, tak żeby wieczorem mieć pewność, że jestem w najlepszym miejscu, w którym mogę być. A teraz chwila odpoczynku, zupka, specjalność mojej kici, borowa z klopsikami, później kawunia i z nową siłą, z nową energią wracam na wodę. Piękna zatoczka, pełno w tej zatoczce jest drobnicy. Dlatego taką zatoczkę dobrze jest przypilnować. Jest tak zwana stołówka dla drapieżników. Tutaj w takim, o, jak wyskakuje drobnica. W takim miejscu mogą stać szczupaki przy brzegach i po prostu wychodzić tylko na żer. Okonie mogą przychodzić z okolicy o jakichś porach. Nie muszą tu cały czas stacjonować, więc takie miejsce, jak się znajdzie taką stołówkę, taką zatoczkę z dużą ilością drobnicy, można tak naprawdę kilka razy dziennie odwiedzić, bo tu ryby na pewno będą kilka razy dziennie wpadały. A o tej porze, jeśli nie znajdzie się nic lepszego, tak jak ja dzisiaj nic nie znajdę lepszego, to właśnie ta pora wieczorna, kiedy te wzmożone godziny żarcia są u drapieżników, warto po prostu stać i czekać tutaj, co się wydarzy, bo tu na pewno będą podchodziły okonie, uaktywni się szczupak, jeśli jest w okolicy, więc jest to bardzo dobre miejsce. Ale okoń piękny. O, pięknie. Piękny garbik. A, jesa. O, ho, 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 ho. No, po takie ryby to się tu przyjeżdża. Coś pięknego, jak zażar łyską. Pływaj, okonku, sobie w takim razie. Nalałem ci wody. To jest tak naprawdę life well dla okonia. Dopóki się nie ogarnę tutaj ze wszystkim, to wrzuciłem okonia do life wella. A jak jest taka sytuacja, że wychodzą okonie, to poczekam, bo to jest naprawdę piękna rybka. Znowu miałem branie okonia, ale są tu piękne miejsce. Wcześniej Marek złapał ładnego konia.
teraz ja, warto tu poczekać. Warto tu postać dzisiaj. Przypilnować tej miejscóweczki. Jest, piękny okno. Piękny okno znowu. A, nie już taki ładny, ale jest. Ła! Kolejny. Pięknie. Do Live Wella idzie ładnie napięty. I do Live Wella. Ale ale torpeda kręci łodzią. Co za meta, właśnie to co mówiłem, to jest prawdziwa. Ale chodzi pięknie. Aś na tego używam takiej delikatniejszej wędeczki, żeby się z takimi rybkami pięknie pobawić. Pięknie chodzi. Znowu łyska 2. Znowu łyska 2. Coś pięknego. Kolejny szczupaczek. Razem ze spokojnej wody. Pięknie. O, jest szczupcie. No to tamten był większy. Do Live Wella. Dobra, brania ustały. Jadę wypuścić ryby z Live Wella. Do wody, płyń. Leci! Wracaj do wody. I ty też. Pływam tu do brzegu, zostawię tą kamerę jeszcze i płynę dalej, bo będę musiał później łódkę zostawić i po łódkę przyjechać samochodem. Robię jeszcze ostatnie sprawdzenie. Maras miał 3 pajki, także dobrze się dzieje tam. Więc wieczorem pewnie tam będziemy. Są okonie, są szczupaki. Płynę na dół jeszcze sprawdzić jedną metę, która dawała zawsze ryby. Trochę chwilę to potrwa. Później jak tam się nie będzie działo, to wracam z powrotem piechotą. Biorę samochód i jadę po łódkę i znowu tu przyjeżdżam. Lecimy. Jest. Co to jest? Szczupak. Znowu łyska. Ale w gazę. Wow, ale skoczył. Dobra, teraz cię. Ach ty. No i teraz ważne, podbieranie ryby. To są małe szczupaczki, więc na nich jest dobrze nauczyć się podbierać. O, jeszcze się nie wyszalał. Trzeba dać rybce się wyszaleć. Spokojnie, to jest zabawa, właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Tak. Tak, takie rzeczy to ja lubię. Brawo. Czyli jak rybka podpływa, można ją pyknąć. Także jak ta jest gotowa, tu za kark i z wody. Pewny chwyt pod karczycho. Nie ma co się bać. Pięknie zapięty.
tak jakby trochę nie trafił. 2 razy pukał mi jak gdyby. O, miarowy szczupaczek. Proszę. Uwielbiam tłuste mamuśki. Uwielbiam buzi. No. Bye bye, cześć. Kolejny fajny szczupaczek wylądował na pokładzie, a więc czas na bezalkoholowego Heinka. Wasze zdrowie, mordeczki. Za wasze rybki piję. Łyska numer 2 dzisiaj rządzi. Dwójeczka, nieduże, jest mnóstwo sieczki w wodzie. Trzeba prowadzić blisko. W zasadzie biorą w pierwszym tutaj napłynięciu, na takich małych rzeczkach, przepływach, na wolniaczkach. Heniek to jest obecnie najlepsze bezalkoholowe piwo, nie? Generalnie nikt mi za tą reklamę nie płaci, ale dużo pijam bezalkoholowego. Nie wiem czemu. Alkoholowe jakoś mi przestało już smakować w ogóle. Alkohol przestał mi smakować jakoś. I tak ludzie mówią, że odkąd nie piję alkoholu, to jakiś taki mniej głupot gada. Może to coś w tym jest. W każdym bądź razie, wracając do tematu, to nie jest źle, słuchajcie, nie jest źle. Powrót po latach na łowisko Bóg, rzeka Bóg. Słońce jeszcze bardzo wysoko. 3 szczupaczki wyjęte, 2 okonie, w tym jeden przepiękny. Zaznaczyłem sobie na łódce, jestem ciekaw, ale oceniam go na 35 z plusem. Porzucam parę rzutów i wracam chyba na tą miejscówkę na wieczór, co mówiłem wcześniej, na tą stołówkę. Zawsze na Bugu trzeba znaleźć stołówkę. Tam jest ta stołówka i tam na wieczór trzeba być. Także piję wasze zdrowie jeszcze raz i łowię dalej. What the fuck is that? O, to jest płytko. Jaki wielkolud. Jak jest miejsce nie do przejścia, dla łódki nie ma miejsca nie do przejścia. Przejdzie przez wszystko. Nawet przez takie bagnisko. Ja. Co to jest? Jak się nie dowali ryby, jak gnoju, to chociaż łódkę się gnojem uwali. Pierdzielony. Płyniemy dalej. Dobra, tu zostanie porzucona łódź. Jupi, nareszcie. O, trochę piachu jest, syfu jest. Wciągnę łajbę. Łajbę w klaszkulce. Dobra, łajbę zostawiam. Biorę tylko wiosło i wędkę. I lecę. Mam ze 2 km podejrzewam. 2 km do przejścia. Także jakieś 15 minut szybkim krokiem jestem z powrotem. Fajnie łajbę schowałem. Zaraz zobaczę z wału jeszcze. Ha. Rewelacja. Z wału nie widać nawet. 20 minut, kurde. I już łódka z powrotem na pakę. Dobra, wiosło będzie lechało luzem, nic nie musi tego robić. Tam do góry wiosło. Zobaczcie, autko. Chyba się dzieje. Karoseria zjadła auto. Trzeba robić taki docisk łapą. I tak się nie zamyka. O. Odstoi. Zamknięte. Dobra. Zaraz wodowanko. Dobra pora. I ryby. Trochę mnie to zmęczyło, nieco ponad pół godziny, prawie 40 minut mi zajęła cała ta akcja ze zwodowaniem się, z wypłynięciem, to będę liczył, nie? Także widzę się z wami już na wodzie przy kolejnej rybie, bo jestem przekonany, że zaraz ją pierdzielę. Ile masz? 6 szczupaków miałeś dzisiaj? Złapanych? Tak, chyba 6 albo 7. To ładnie, żeś połapał. Miałem ze 3 albo 4 jeszcze, wiesz, spadły. Do takiego łowienia jak dzisiaj widzieliście plecionka 014 Hype Tackle w zupełności wystarcza. Radzi się ze wszystkimi grążelami, wyrywa trzciny. Nie ma co przesadzać w takim razie z grubością. Grubość można dawać później, jak te trzciny i te grążela będą już mocniejsze, to wtedy trzeba dawać mocniejsze plecionki. Wędkę, tak jak mówiłem wcześniej, sugeruję mocniejszą, 25 gram. Słońce wychodzi, na wodzie zaczyna oczkować drobnica. Widać dźwięki, coś się rzuca. Chyba zaraz się zacznie ta pora. Miałem przed chwilą
spadł. Jeden tak się odwróciłem przy samym zwijaniu, mi jakiś mniejszy okonek uderzył. Także trzymać kciuki. Jeśli chodzi o samo łowienie obrotówką, to też można nadawać jej pracy. Można podszarpywać, grać szczytóweczką, zmieniać kąty z lewej. No nie od razu. Niech pojedzie trochę i nagle w pewnym momencie zmiana. Takie zmiany są bardzo dobre, kiedy okoń właśnie idzie za przynętą bądź szczupak i patrzy, czy uderzyć, czy nie. I często właśnie jak prowadzimy i często zrobimy taką zmianę. Często wtedy jest uderzenie albo przyspieszenie. To też, bo to imituje, jakby ofiara zaczęła się bać i uciekać przed drapieżnikiem. I to powoduje, że drapieżnik wtedy dostaje cynk. Muszę ją dorwać, także przyspieszyć. I wtedy często są brania. Także przy wszystkim trzeba kombinować, nie tylko te pojedyncze, mozolne zwijanie, ale nieraz właśnie jak one są leniwe, to trzeba właśnie mozolnie po prostu zwijać. Czyli nigdy rutyna, cały czas kombinowanie i wtedy są efekty. Tu też na okoń. Okoń. O Jezus. Ale okoń duży. Nie. Malutki szczupaczek. Oj, malizna. O Jezu, już myślałem, że naprawdę duży okoń. No, przychodzą na stołówkę, mówię. Tu przychodzi, będzie wszystko. Okonie, szczupaki. Gdyby to było bliżej Bugu jeszcze, to mogłyby wpadać bolenie. Ale dzisiaj te ryby zażerają głęboko te blachy. Po raz kolejny muszę wyciągać dzisiaj blachę przez skrzela. No, papa malcik, papa. Bye bye. No to tam? No był bolek ostatni, ja. Co ty gadasz? No miałem, wiem, że będzie duży kraj. Duży? Nie wiem, no nie był jakiś wielki, ale no ładny, trochę poważny kił. Kawałek może mam na filmie, nie wiem. O ja. I spadnie, jak do ciebie? Jeden szczupaczek i jeden okoń spadł. Dobra, odczem dalej. No elopa. Błoto mi się jakieś wkradło. Ale tak, Maras miał bolka. Już to słońce zachodzi, już powinienem mieć więcej tych ryb tutaj. Jeden szczupaczek, jeden spadł okonia. To jest zdecydowanie za mało. Powinno być więcej, dlatego dam szansę boleniowi. Jednak majówka bez bolenia, no to słabo. Dobra, i leci wydra do wody. Leci wydra, leci. Eci, peci, peci. Zapierdzielasz szybko. I tak ci przywają, takie szybkie. O ja piernic, ale to musiało być fajne. Jakie musiało być zajebiste. I ci jechał z roli pewnie, czy nie? Czy ci... O Jezu, no tak. Na własne życzenie, stracona ryba. Ja pierdzielę. No ale coś pięknego, Marku. Też mi się coś takiego marzy. Ale lata to. Ło, wydra, ale się cieszę, Boże. Ale się cieszę, Marku. I to chyba ładna rybka, patrz co się dzieje. Ale chodzi. Ale się cieszę, moje marzenie. Ale mi serce wali. Ściąga łódkę do nurtu. Ale muruje. Ładna ryba. Ale wydra. Sprawdzona wydra. Jest. Nie taki duży wcale, ale chodzi pięknie. Wiesz, to nie zapominaj, że to jest wędka do 15 gram, Marek. Kurde, wchodzi mi w kotwicę, ty. Patrz co on robi z łódką, ty. On robi co chce ze mną. Wchodzi ci, po twoją łódkę wchodzi. Nie, ładny. Ładny. Ty, ale nie mogę go po czego zmęczyć, kurde. Ojejku, jak jest zapięty za skrzele. O! Co jest?
O kurde. Wiesz, tu nie jest tak łatwo go podebrać. Zakar. Jest, mam go. Uhuhu! Jest. No to jest dzisiaj przepiękny dzień. Pokaż go z kamery. Wiesz, z takiej odległości to go nie będzie chyba widać. O kurde. A jest oplątana szczytuwa. Żeby nie połamał wędki. Ty, wszedł w kotwicę. Ja pierdzielę. No to się nie dzieje naprawdę, ludzie. No. Chodź tutaj. Na wydrę. Wydra. Jak zwykle wydra. O, pięknie. Dobra, podpłynę do ciebie, do zdjęcia. Pysk bardziej. No zaraz skręcę. Dobra. Wracaj, kochany, do wody. Bolenie się szybko męczą. Jeszcze były dwa hole, bo jeszcze drugi raz wpadł do wody. O, idzie. Bęk, łowimy dalej. Dobra, w zasadzie co my tutaj robimy, tak? To jest bardzo proste łowienie boleni. Takie łowienie boleni właśnie sobie uskuteczniał ze mną pierwszy raz w swoim życiu Kamil Sarna, dzikus, którego nie ma dzisiaj z nami. Czyli rzucamy tam, gdzie spławiają się bolenie i bardzo szybko po prostu zwijamy. Kołowrotki muszą być rozkręcone do tego. Blacha, jak widać, tutaj nie ma kolor aż takiego znaczenia, czy srebro, czy miedź. Marek miał na rekina srebrnego, ja teraz miałem na miedź. Chodzi o to, żeby podać w odpowiednim momencie, jak boleń jest w danym miejscu i przeprowadzić koło niego przynętę. Ja rzuciłem dosłownie parę sekund po jego uderzeniu i od tego miejsca może 5-7 metrów uderzył. Także one i tak sporo do tej przynęty, one ją słyszą, że coś tam szumi w wodzie, one i tak podejdą do tego. Chodzi o to, żeby w okolice rzucać, no a jeśli boleń tak jak teraz na przykład nie chodzi. Wyciągnął po prostu tam, bo tam nie ma. A, no właśnie, bo już go tam nie ma, który tam chodził. No to trzeba po prostu na omacku szukać, co chwilę zmieniać. Rzucać najlepiej jest w poprzek nurtu. To jest najpewniejsze rzucanie, tak jak my teraz rzucamy. W poprzek, ewentualnie lekko w górę rzeki, żeby z nurtem ściągać. Najmniej brań jest pod prąd, bo wtedy przynęta się najmniej naturalnie zachowuje. Trzeba zwrócić uwagę, że ryby zawsze uciekają w dół albo w bok, nigdy do góry. Chociaż o tej porze roku, majówka, to jest najlepsza pora, aby nauczyć się łowić bolenie, bo ja kiedyś normalnie parę razy miałem tak, że obrotówkę zwijałem przy burcie pod prąd, algę zwijałem i to trójkę i mi waliły z przyponem nawet szczupakowym. Więc jest to super pora, aby nauczyć się łowić bolenie. I nie trzeba jakichś super woblerów, gum, blacha rekin, blacha wydra. Dwie sprawdzone blachy na bolenie. Dobra mordki, mam tak wypraną banię, że muszę już kończyć. Cały dzień na wodzie, ale wyniki przepiękne. Złapałem życiówkę dzisiaj, bo to jest życiówka. Przed chwilą zmierzyłem tą linię, którą odmierzyłem tej ryby. 36 cm. Do tej pory miałem życiówkę 34 cm. Stąd z bugu poprawiłem o 2 cm życiówkę okonia z bugu. Także jestem mega szczęśliwy. Później ten boleń, do tego no szczupaczki. Muszę się jeszcze przyzwyczaić do tych mniejszych rozmiarów, choć na wędce tej 15 gram fajnie walczyły. Także no jest super, jestem zadowolony, ryb jest mnóstwo. Marek złapał 6 czy 7 szczupaków, do tego też kilka okoni, dlatego namówię go, żeby zmontował własny materiał. Wesprzyjcie go, żeby on montował też własny materiał. Piszcie silny maraz, hashtag silny maraz, żeby miał siłę do montażu, żeby zmontował swój materiał.
ruszamy dalej z tą serią. Mega mi się to podoba, mega mi się podoba siedzenie nad tym bugiem. Ten klimat jest niesamowity. Na pewno będziemy tu więcej czasu spędzać i tematy poruszać właśnie łowienia takiego na rzekach, na codzienne wędkarstwo, takie jak większość z Was łowi. Do tej pory to, co robiliśmy, było science fiction. Wracamy do polskich realiów. Jak widać, w polskich realiach też można fajnie połowić. Jestem mega zadowolony, dlatego piszcie w komentarzach, jakie tematy chcecie, żebyśmy poruszyli w kolejnych materiałach stąd nad wody. Subskrybować kanał. Chlapie Diabolek! Subskrybować kanał. Powiedział, subskrybujcie! Subskrybować kanał i do następnego. Elo mordy!